Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Witajcie. Dzień dobry, kochani. dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz pan prezes Paweł Jeżowski. Kremlinka Show wita w popołudniowym komentarzu dnia. Mamy dla was kolejne ciekawe zagadnienie. Otóż od 2 dni jeżdżą do Chin rosyjscy oficjele i podpisują różne umowy, na ściankach się prezentują, ogłaszają sukcesy. Natomiast te sukcesy mają swoją cenę i chcielibyśmy dzisiaj o nich porozmawiać troszeczkę. Czyli nie o polskich mediach. Nie, myślę, że robimy swoje. My robimy swoje, kto chce oglądać media, więc jeżeli to ktoś oglądajcie. chce o polskich mediach i wojnie polsko-polskiej, to na innym kanale zapraszamy, a my powiemy, co się mówi w Chinach i co się mówi w Rosji. W Rosji mówi się co prawda głównie o jajkach, to jest numer 1. I pomimo tego, że to jest bardzo ważna wizyta, myślę, że nawet ważniejsza jest ta wizyta w mojej ocenie niż wizyta Putina. A zaraz wyjaśnię też dlaczego. Tak myślę. No ale tak jak mówię, nie jest to numer 1 w chińskich gazetach, nie jest to niestety numer 1 nawet w rosyjskich gazetach. Co trochę jednak zaskakuje. Tak? Jednak jak widać, te problemy związane z brakami przebijają się na jedynki. Tak. Natomiast no powiedzmy, jak to wygląda obecnie, kto do kogo pojechał, na ile jest to właśnie ważne, jak wygląda wymiana handlowa pomiędzy krajami. No i jakie są cele, tak? Jakie cele są w tym momencie Rosji? Jakie są cele Chin, jeżeli chodzi o spotkania? Tak, więc... To są trochę odmienne jednak. Tak, więc tak. Premier Federacji Rosyjskiej, nie wszyscy może go znacie, gdyż on się tak często u nas nie pojawia, ale ci, co się interesują, to wiedzą. Michał Miszustin, ale rzadziej niż nasze takie tuzy jak Nabiulina, czy Putin, czy Miedwiediew. Więc tu premierem jest Michał Miszustin, pojechał do Chin. I to jest niedoceniana też osoba, niedoceniana nawet przez Władimira Putina, bo on zawsze na pierwszym miejscu stawia ministra rozwoju. Wcześniej to było Ryszkin, teraz jest następna osoba, tak. To są najczęściej zaufane osoby dla Putina, a jeżeli chodzi o premiera czy ministra finansów mniej, to są ważne osoby. Tak. Tak, no i premier pojechał do Chin podpisywać nowe umowy. Odbyło się kilka spotkań na podstawie ostatnich umów, na podstawie rozwoju wymiany handlowej między Chinami a Rosją. Osiągnięto wyniki między 201 a 218 miliardów dolarów za zaledwie 11 miesięcy tego roku, więc ta kwota jeszcze wzrośnie. I co? Tak, to może przedstawmy, jak się przedstawia bilans najpierw handlowy. My będziemy o tym mówić, jeżeli chodzi o stan rosyjskiej gospodarki, rosyjskiego państwa. Tak. Chiny są w tym momencie głównym partnerem handlowym dla Rosji. Tak. Odwrotnie, dla Chin głównym partnerem handlowym jest USA, potem ASEAN, potem Unia Europejska, w zależności jak sobie to tam na co spojrzymy. Rosja jest teraz a Rosja 9. jest, tak? No to zależy eksport, import, tak, no tak, ale awansowała do 10, a więc to jest dla Chin ważny partner handlowy, ale nie najważniejszy. Tak, najważniejszy jest USA, Unia Europejska i ASEAN. To jest taka trójka i tu byśmy się poruszali. Oczywiście tam kwestia Hongkongu, Australii, możemy tam dyskutować. Tak. I Wietnamu, no bo Wietnam na przykład wyprzedza, jeżeli sam Wietnam patrzymy, wyprzedza Rosję, tak, to taka ciekawostka.
Co jak gdyby pokazuje też słabość Rosji i słabość rosyjskiej gospodarki, także to jest gospodarka porównywalna z gospodarką Wietnamu, tudzież mniejsza, a Wietnam jednak jest krajem, który się dopiero rozwija. Jak to mniej więcej wyglądało do tej pory, jeżeli chodzi o eksport-import? Jeżeli chodzi do tej pory eksport-import, to eksport rosyjski stanowił przewagę w stosunku do importu, ale te proporcje zaczynały się łamać już w 2022, tak. a szczególnie w 2023, kiedy to import zaczyna mocno zbliżać się do eksportu. No i powiedzmy sobie, co Rosja eksportuje. Numer 1. No, ropa. I ropopochodne tematy. Ropa, paliwa, tak, gaz. Tak, gaz, później pożywienie. Na równi z metalami, bo tu tak mamy jeszcze. Zależy, czy rozdzielimy te metale, tak, czy jak potraktujemy jako całość, tak, metale, czyli od niklu, aluminium, żeliw, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Natomiast druga taka właśnie gałąź, czyli mamy 3, tak? Paliwa kopalne, tak nazwijmy, czyli tak, ropa, gaz, węgiel, bo węglu tam też trochę węgla jednak idzie. Metale i trzeci taki duża gałąź to produkty spożywcze. Tak. I tu wydaje mi się, że wiesz co, ja nie wiem czy, bo to było blisko, ale teraz w związku z podpisywaniem nowych umów, tych zbożowych, teraz być może na wieprzowinę i będzie tak dalej. Się zmieniać. Wydaje mi się, dlatego powiedziałem na drugim miejscu, tak, bo ja już przeczytałem te artykuły i już mi się wydaje, że metale mają, do tej pory metale były powiedzmy na drugim miejscu, jeżeli popatrzymy, natomiast ze względu na niskie ceny i ze względu na to, że Rosja trochę już może też zdradzimy, próbuje wykonać pewien taki lend-lease, ale nie na zasadzie, że Chiny proponują lend-lease, tylko Rosja proponuje taki lend-lease. Takie puk, dzień dobry. Bo chcieliśmy wam tanio sprzedać nasze ogłaszamy wyprzedaż garażową. Tak jak to w Stanach tak robią, wygląda niestety. Że otwierają garaż i wystawiają wszystko, co mają i tanio sprzedam. No, tak wygląda i ta wizyta dokładnie tak wygląda, dlatego ona jest bardzo ważna i Chiny tego, można powiedzieć, nie odpuszczają. Tam mamy, zauważ, C, pomimo tego, że to niby jest stopień niżej, tak? Tak. A więc oni traktują to bardzo, bardzo poważnie. Znowuż mamy ten ukłon taki w stosunku do Rosjan, czyli jest premier, a tu jest jednak w Rosji jednak tą pierwszą osobą jest Putin. Premier jest na drugim miejscu, jakby nie patrzeć, ale widzimy, że tutaj Chińczycy schodzą stopień w dół z punktu widzenia takiej mentalności chińskiej, tak, obniżają to, inaczej, podwyższają rangę wizyty przez to, że witają się z premierem, z ministrem finansów i traktują to strasznie poważnie. Dlaczego? Wydaje się, że z punktu widzenia Chin chcą dopiąć kontrakty handlowe. I to jest takie typowo chińskie. Wiesz, co mi to przypomina? Ja czasem chodzę do chińskiej restauracji zjeść, bo smakuje mi. Bardzo często ten kucharz z tyłu, wiesz co, tam jakieś makarony z kurczakiem i tak dalej i różne tam panierowane rzeczy, ale mniejsza o to. Bardzo często wychodzi z zaplecza kucharz i pyta, czy smakowało i tak dalej, takie doglądanie interesu. Wiesz, i tu wydaje mi się, że to jest takie doglądanie interesu, poklepać po plecach, bardzo się cieszymy, zapraszamy ponownie, wiesz, że to jest takie... Tak, i tu pełna zgoda, chociaż dzisiaj nie będziemy się zgadzać, to od razu, jeżeli ktoś już teraz chce wyłączyć, bo się zgadzamy, nie będziemy się zgadzać, bo mamy odmienne punkty spojrzenia na cele Rosji, na cele Chin i o tym też sobie powiem.
A więc tak, wizyta typowo handlowo-finansowa, bo może tak, też pojechał minister finansów. Mamy spotkania, bo to nie jest tak, że tylko premier. No ileś osób z rządu rosyjskiego pojechało. Duża delegacja. I tak, pierwsza rzecz to dogranie takich kilka rzeczy finansowych, które wydają się, że z punktu widzenia politycznego są takie mało atrakcyjne, ale są bardzo istotne. Tak. Czyli tak, gwarancje handlowe dla firm, które handlują z Rosjanami. Chińczycy dadzą te gwarancje, co uprości zakupy towarów przede wszystkim chińskich. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory było bardzo często tak, że Chińczycy żądali dosyć dużych przedpłat. To prawdopodobnie zostanie zmniejszone, wszystko na to wskazuje, bo będą coś takiego jak Niemcy dawały swoim firmom, tam Siemensowi i innym, że mogą handlować z Rosjanami, jak się coś tam popsuje. Co się dzisiaj mówiliśmy o tym, odbiło się czkawką. Tak, śmiesznie, tak. To Si mówi, to teraz my. To teraz my zrobimy. Jak chcecie handlować z Rosjanami, macie zielone światło od nas, jakby się coś popsuło, to my może nie tak samo jak Niemcy, że tam jest fundusz, tak? Ale no w Chinach nie trzeba czegoś takiego ogłaszać, tylko że taka jest wola cesarza chińskiego, go tak nazwijmy, do tego, że można handlować. Bo tam chodzi o taki kierunek, nie? I ten kierunek jest pokazany, tak? Czyli firmy chińskie mogą handlować z firmami rosyjskimi. Co? Możecie powiedzieć, no ale to jest istotne, dlatego że mamy te sankcje i firmy chińskie różnie mogą postrzegać i one muszą wyważyć sankcje z jednej strony, czyli co może stać się, jeżeli zaczną handlować ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej i jaka jest wola tych władz partyjnych. No i wola władz partyjnych jest taka, że handlować można jak najbardziej. Trzeba uważać, ale handlować można. A więc nie ma czegoś takiego, że nie możecie handlować jak najbardziej, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony załatwiono bardzo ważny problem rozliczeń. Rozliczenia wszystkie mają być w juanach. I to jest kamień milowy. To jest kamień milowy, tak. Tak, to trzeba przyznać, że Rosjanom z jednej strony wyszło, a z drugiej jest to straszna porażka ich polityki. Gdyż kilka lat temu, ja tak nie postrzegam, ale okej. Kilka lat temu to było nie do pomyślenia, żeby, wyeliminować całkowicie rubla. W tym momencie rubel znika. Z tych rozliczeń znikają inne waluty jeszcze będzie, dlatego że on będzie wymienialny i to jest właśnie plus. Myślę, że tego spotkania, że tego rubla będzie można wymienić, bo najgorsze co by było, jeżeli by się okazało, że że oni się tam rozliczają. Jak z rupiami na przykład i później nie ma możliwości. Tak, dokładnie tak, nie? I że nie mogą tak. A więc rubel będzie wymienialny, będą prawdopodobnie otwarte swapy walutowe, o co zabiegali Rosjanie, ale tą walutą taką, tak jak do tej pory czasami był na przykład dolar, nie? Taką referencyjną, tak nazwijmy. Nie będzie żaden dolar, czy dolar hongkoński, czy jakieś inne dziwne tylko yuan. Czyli oni będą się rozliczać jak gdyby ileś, nawet w kontraktach będzie często wpisany yuan jako waluta rozliczeniowa. Ja ci powiem, dlaczego uważam, że to jest porażka Rosji, bo wyobraź sobie sytuację, że ten rubel zaczyna wariować. W sensie on wariuje teraz w stosunku do tych walut, tak, ale on będzie wariował jeszcze bardziej. Jeżeli masz na sztywno z juanem, a nie w rublach, no to ty zawsze jesteś na straconej pozycji, wydaje mi się. Ale jaką alternatywę miałeś? No przecież nikt rozsądny nie myślał, że będziemy rozliczać się w rublach jako równorzędnej walucie. To jest waluta. Tak, ale kilka lat temu to nie było. Realia są takie, jakie są. Tak, dlatego Rosjanie,
I to jest moim zdaniem duży plus, bo oni się upierali jeszcze jakiś czas temu, żeby to traktować jako normalną walutę, a nie walutę trzeciego świata. Natomiast rubel nie jest walutą wymienialną do końca. Gdzieś w obrębie jeszcze byłego Związku Sowieckiego gdzieś jest stosowany, natomiast to przynależne miejsce jako waluta słaba, podlegająca bardzo dużym wahaniom, Rosjanie zrozumieli, tak moim zdaniem. Ale właśnie tu się chyba tak, zgadzamy. Rozumiemy. Perspektywa czasu nam się rozjeżdża, bo ty mówisz, że to jest sukces Rosjan teraz, no bo to jest jakiś sukces teraz, bo normalizuje jakoś tę wymianę handlową i pogodzenie się z tym, tak. Natomiast tej rozmowy nie byłoby 3 lata temu. No nie, to więc ja mówię jako porażka z perspektywy. Jeszcze przed inwazją na Ukrainę, tak, to przecież rubel miał zwiększać swoją obecność na świecie. Tak, nawet jeszcze wiesz co, w 2022, kiedy Putin mówił, że tam rozliczenie w rublach i on się umacnia i to petrorubel, pamiętasz jakieś takie murzonki, nie? I nagle to minął rok w sumie ponad, nie? I nagle zrozumiał. Ten juan nie jest zły. Tak? Ten juan nie jest zły. Pytanie, czy możecie tam dodrukować tego, że ten juan ostatnio słabo sobie radzi, jako waluta taka międzynarodowa. U nas się tam mówi, ci geopolitycy takie bzdury mówią, że on tam tego dolara, tak? No ostatnio słabo sobie radzi, no bo chińska gospodarka sobie słabo radzi, no i ten juan jest w mocnej defensywie. Pomimo, że wcześniej troszeczkę zaczął zdobywać ten rynek. Choć trzeba powiedzieć uczciwie, że euro jest w jeszcze większej defensywie niż juan, bo się osłabia jeszcze bardziej ostatnio. Bo Europa sobie słabiej jeszcze radzi nawet niż chyba Chiny. Tak. Ale i to jest sukces jednak Chin, że doprowadziły do tego, że mówią juan, pierwsza waluta. Tu się zgadzamy, to jest sukces Chin. Sukces, no bo jednak wiesz, możemy mówić, że Rosja to tam 9., 5., 6., 7., któreś tam, jeżeli chodzi o wymianę handlową, ale jakie znaczenie oni ma? się będą rozliczać referencyjnie, to bardzo istotnie, referencyjnie będą rozliczać się w juanach, czyli będą podlegać wahaniom, czyli jeżeli ta waluta będzie się wzmacniać, no to rozliczenia będą odpowiednio reagować lub osłabiać. Tak, i teraz to jest dobry punkt wyjścia do tego, co zostało podpisane, bo w zależności od tego, kiedy zostanie podpisana dana umowa, to chyba te wahania będą miały duże znaczenie. Zgadza się? To zależy też od umowy. Tak, oczywiście tak. No, ale właśnie to jest właśnie ten sukces Chin, że mają stabilizację, bo każdy kraj chciałby mieć stabilizację. No, Polska też by chciała, żeby się rozliczać na przykład w złotówkach. Z Niemcami na przykład. Tak, no bo jako waluta referencyjna, tak? Żeby nie euro, tylko my mamy euro, tak, narzucone. Jeżeli chodzi o kontrakty na przykład międzynarodowe, natomiast oczywiście złotówka byłaby, bo masz większą przewidywalność tego biznesu. Zostawmy tą walutę, bo na razie się zgadzamy i to się ciężko mieliśmy się nie zgadzać. Ciężko się to ogląda, jak się zgadzamy za bardzo. Zaraz będziemy się nie zgadzać, bo po co przyjechali Rosjanie? Po prośbie. No po prośbie, to też się zgadzamy. Po prośbie. Chcieli zaproponować Chińczykom odwrotny lend-lease, czyli my wam oddamy wszystko, co jest wartościowe, a wy nam dacie pieniądze i finanse. I to jest olbrzymia szansa dla obecnego reżimu. Dlatego, że reżim rosyjski wyczuwa szansę, że tak, Ukraina słabnie, uruchomili tą propagandę tych polskich geopolo, doktorów, niedoktorów. Oni robią swoją robotę, mówią społeczeństwu, że trzeba wojnę zakończyć, że niedługo Polska będzie, jedyny cud może uchronić, żebyśmy nie stali się rosyjską kolonią. No i trzeba po prośbę do Rosjan iść.
No bo NATO to tak naprawdę już się skończyło i NATO nas nie obroni, no bo wiadomo, Tymczasem że Niemcy, Rosja na kolanach jedzie do Chin i z prośbą. Rosja jedzie na kolanach do Chin, ale dlaczego? Żeby sobie tu zapewnić bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o finansowanie za wszelką cenę. Czyli tak, żywność damy wam za pół darmo. Wieprzowina, duży kontrakt wieprzowy. Tak? Może pochylmy się nad tym, bo jak robiliśmy tablicę aferową, to wpisaliśmy ze znakiem zapytania afera wieprzowa. Na razie wieprzowiny nie brakowało, natomiast duży kontrakt na wieprzowinę, co spowoduje, tak jak na przykład przy zbożu. Znaczy to nie będzie jeden, to będzie kilka kontraktów, ale okej, tak. Tak, ogólnie. Długoletnich. Tak, długoletnich, tak jak umowy zbożowe, wieloletnie kontrakty obarczone dużymi karami najpewniej, rozliczane w juanie, podpisywane w dołku, gdzie wieprzowina jest teraz bardzo tania. Dobrze pamiętam, że wieprzowina w Chinach staniała o 30% ostatnio. Tak, znaczy w Chinach jest szczególnie tania. Oczywiście ja tutaj mam taki problem, bo z punktu widzenia Rosji, no to być albo nie być. Z punktu widzenia Chin tak nie do końca. Raczej jest korzystanie z sytuacji. No czyli jak ktoś przyjeżdża, chce nam sprzedać jeszcze taniej niż jest. No bo to właśnie, bo to jest ważne. W Chinach Rosjanie wybrali fatalny moment. Tak, jeżeli w Chinach wieprzowina spada o 30%, a Rosjanie przyjeżdżają i mówią, chcemy wam sprzedać wieprzowinę, no to Chińczycy mówią, ale nam się wieprzowina pałęta po sklepach, nie mamy co z nią zrobić, popyt jest za niski, mamy spadki o 30%. No to co Rosjanin może powiedzieć? No to dam rabat, no 50%. No to Chińczyk i 60, proszę pana, tak. Tak. No tak to wygląda. Ale to nie tylko jest, wiesz, to nie tylko jest wieprzowina, to jest również pszenica, następne kontrakty. Tam mamy też żyto, którego w Rosji w tym momencie zaczyna brakować. A pomimo tego Rosjanie jak gdyby wpychają, bo my się tam koncentrujemy właśnie na tam ropie, gazie. Z ropą i gazem jest taki problem. Dlaczego Rosjanie tego więcej nie mogą sprzedać? Logistyka. Bo jeżeli chodzi o ropę, no to są w tym momencie oczywiście kwestia ceny, ale są rekordowe zapasy, jeżeli chodzi o Chiny. Jeżeli chodzi o gaz, nie ma możliwości przesyłu, bo Chińczycy nawet by wzięli ten gaz. Nie? Rekordowe zapasy ropy to też logistyka, po prostu stany magazynowe pełne. Nie ma jak żywność to prawdopodobnie wezmą tak samo jakieś drewno, czyli takie nieobrobione surowce, po odpowiedniej cenie. I tu się pojawiają dwa problemy, od razu dla Rosjan. Pierwszy, deflacja w Chinach, czyli Rosjanie będą musieli dawać bardzo, i to nawet nie tak, że teraz, tylko długoletnie kontrakty, które będą obowiązywały prawdopodobnie ten reżim, ale być może i przyszły reżim, i przyszłe rządy w Rosji, które będą musiały się z tego wywiązać, albo płacić kary, czy cokolwiek innego, żeby dostarczać taki odwrócony lend-lease, czyli dostarczać żywność za finansowanie. Tak? A dlaczego to robią? Tu może się pojawić nawet większy problem, bo może się pojawić problem, że trzeba będzie dostarczać żywność poniżej kosztów produkcji w przyszłości. Wiesz, kwestia rabaty. Nie wiemy tego. Tego nie wiemy, ale nie wiemy. Wiesz, jeżeli cena będzie sztywna... Nie, cena nie będzie sztywna. Ceny najczęściej są indeksowane, ale tam są najczęściej kontrakty typu savingowe. Kontrakty savingowe tak najczęściej się podpisuje obecnie. Są oparte i tutaj pewnie Chińczycy walczą dosyć dużo tak zwaną część fixed price'ową, czyli mamy część rozliczaną po stałej cenie, bardzo korzystnej dla kupującego i część indeksową zależną od cen giełdowych. I te ceny giełdowe tam się zmieniają, no to wtedy więcej płacimy. Są często też widełki, że dostarczamy od do, ale się zobowiązujemy przynajmniej jakieś minimum i jakieś minimum po cenie na przykład fiksowej. A teraz cena fiksowa, czyli ta stała, będzie bardzo niska. Tak.
I to jest bardzo niekorzystne dla Rosjan z punktu widzenia takiego ekonomicznego i kosztowego. Szczególnie, że te koszty będą z roku na rok rosły, a podpisują teraz, nie znając... No właśnie o to mi chodzi, o tą część mi chodziło, że wiesz, że cena, która zostanie teraz podpisana, ona może być dosyć sztywna, a koszty mogą wzrastać. Tak, ale to będzie się... Te wszystkie problemy to nie reżim Putina, tylko następny reżim, jego następcy, bo co chce Putin uzyskać? Putin chce uzyskać finansowanie, żeby w przyszłym roku albo najpóźniej w 2025 wygrać wojnę w Ukrainie i spełnić sen naszych geopolityków, zagrozić Polsce i zagrozić Europie. I moim On zdaniem, w to wierzy. Tak. Moim zdaniem się to nie uda. A ty masz inne zdanie. A ja taki pewny nie jestem. Dlaczego? Dobra. Dlatego, że żeby to się nie udało, musiałaby być bardzo aktywna polityka ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Tak. Na ten moment, dlaczego Putin też tak reaguje i trochę on lubi tak, wiesz, ryzykować, stawiać też Podbić na stawkę. bo to jest bardzo niebezpieczne, tak? No to co mówimy, no bo zobaczcie co robi, tak? No stawia w tym momencie na tego chińskiego partnera, który może, że tak powiem, tą Rosję wydymać w każdym momencie. I to jest niebezpieczne dla Rosji i dla w ogóle bycia imperium. No bo to jest jak gdyby postawienie na jedną kartę bez możliwości przeswitchowania. I to nie jest tak, jak się próbuje nam często wmówić, że na przykład Rosja może się, no bo podpisując te kontrakty, nie będzie mogła się przeswitchować teraz na Europę i Stany Zjednoczone. No bo jak? No przecież to trzeba dostarczać. I co? Przecież tak. Co? Chińczycy powiedzą, a teraz chcecie do Unii? Nie, no spoko, to my tam zapominamy o tych kontraktach, tam kary, jakie kary, tak sprzedawajcie drożej, skoro macie. No nie, no przecież nie po to podpisują, nie po to wykorzystują obecnej sytuację, no po to, żeby dojść do końca. Czyli następny reżim będzie musiał chodzić na pasku chińskim. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i tego nikt... Cały czas u nas się jak gdyby to zapomina, że Rosja sobie tam może zmienić ten front, tak, teraz są z Chinami, a za moment... I takie niestety myślenie jest w Stanach Zjednoczonych, szczególnie po tej stronie republikańskiej, że można przeswitchować Rosję. Ale dlatego ja uważam, że bardzo dobrze się dzieje obecnie. Ty kontynuuj, a ja później... Spojrzeć, że to jest zamysł na przykład amerykańskich republikanów, no to powiem ci, że... Nie, republikanie dostali w łeb teraz, nie? Dlaczego? No bo nie są w stanie teraz obrócić Chińczyków. Znaczy obrócić Moim Rosję. zdaniem nie są, tylko że oni myślą, że są. I tu jest cały problem, bo wiesz, ty zakładasz, że oni wiedzą to, co ty wiesz. A ja mówię, że oni uważają, że są. Ale tak samo takie umowy Unia przecież Europejska oni też i Niemcy mają doradców. uważają, że chociaż Niemcy coraz mniej, to trzeba im przyznać, że już zaczynają łapać realia, patrząc... widziałeś, co się dzieje. Ale cały czas gdzieś jeszcze myślenie jest, że z Rosją można się dogadać. Paweł, słuchaj. Już coraz mniejsze, to prawda, ale że z Rosją, nawet Putina, można się dogadać. A w Stanach Zjednoczonych cały czas jest myślenie, że a można ich przekręcić przeciwko Chinom. Tylko ja mówię, ale jak mają to zrobić? No właśnie, jeżeli te kontrakty dzisiaj, jutro zostaną podpisane na jęczmień, na grykę, na mnóstwo towarów spożywczych. I co? Rosja będzie głodować i się obróci przeciwko Chinom? Jak? Słuchaj, Trump nie ma bana na internet, tak jak my. I on te informacje dostanie. I te informacje są jednoznaczne. 10, 12, 15-letnie kontrakty. No to wystarczy 5 tam. Już nie szalejmy, nie? Ale wiesz, na przykład zboże mieliśmy 10, 12. No, wiesz. 4 lat, tak? Czyli tyle, ile tak. Za chwilę Niemcy to samo. Zrywane umowy, procesy sądowe rozpoczynają się, podpisują Amerykanie.
10-20-letnie kontrakty, czy Katar na dostawy ropy, czy gazu. Więc widać, że Rosja traci okienko na zachód, Amerykanie widzą, że tracą Rosję na wschód kontraktami, więc z obu stron te drzwi, te możliwości jakiegokolwiek przekręcenia w tym momencie się zamykają. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze, gdyż wyrzuca to argument z ręki Trumpistom. Tak, znaczy to jest ostatni moment dla administracji, moim zdaniem, Bidena, żeby z Rosją się jeszcze spróbować dogadać, oddając Rosji Ukrainę. Czyli jak gdyby pójść na pełne ustępstwa z Rosją, mówić ok, ale już będzie to naiwne, ale jest to, tylko pytanie jest wtedy oczywiście, że dlaczego to się nie wydarzy? No dlatego, że jeżeli by demokraci to zrobili, to by przegrali wybory. Tak, a w konsekwencji nic by im to nie dało w przyszłości, moim zdaniem. Tak, no i w przyszłości mało by to dało. A więc bardziej będą chcieli trwać. Natomiast nie zgadzam się, że Trumpiści postrzegają sytuację realnie. Wiesz co? Uważam... No okej, Trumpiści może nie, natomiast republikanie też są, wiesz, doradcy, ekonomiści. No nie mów, nie możemy powiedzieć. W Rosji są inteligentni ludzie, w Chinach są inteligentni ludzie, w USA są inteligentni ludzie, znacznie inteligentniejsi niż my. Oni doskonale potrafią czytać to, co teraz się dzieje. Doskonale wiedzą, że te pewne drzwi, możliwości się zamykają. I to, co mówił Trump na przykład pół roku temu czy rok temu, w tym momencie staje się powoli niemożliwe. Jeżeli to się staje niemożliwe, to trzeba opracowywać kolejne plany. Tylko jedna rzecz, że w tym momencie, wiesz, bo to wszystko... Nawet bym się z tobą zgodził, tylko że Trump musi myśleć, bo tak, tutaj gdzieś jakiś sąd mu zakazał, tutaj to, tu tamto. On musi myśleć przede wszystkim tak, najpierw wygrać wybory, a żeby wygrać wybory, musi być w opozycji wobec demokratów, czyli jak oni mówią tak, wspierajmy Ukrainę, to mówi nie wspierajmy. No co nie oznacza, że jak strasznie dojdzie do ciężko władzy, jest się z tobą nie zgodzić teraz. Mieliśmy się nie co zgadzać. Nie oznacza, że jak nie dojdzie do władzy, to on nagle nie zmieni, powie, nie no gadałem z tym Putinem, to jakiś debil jest, nie, trzeba ich tam wysłać Marines, coś tam, nie? Zaorać, Dlaczego? Dlatego, że interes Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inny. Łatwiej jest walczyć z Chinami na terytorium Rosji, niż walczyć z Chinami na terytorium Tajwanu. I to rozumie administracja Bidena, rozumie też Trumpa, tylko że Trump nie może się w tym momencie za bardzo z tym zgodzić, no bo nie będzie tego pola konfliktu. I tu się zgadzamy, że polityka to jest szopka i teatrzyk. Musisz mówić jedno, natomiast interesy, które zostaną załatwione po wyborach, to jest drugie. I to widzimy w każdym kraju. Narracje są podgrzewane i podastrzane, natomiast później jest to wypadkowa, tak często jak mówisz, interesów, sytuacji światowej, możliwości, ego gorszego, lepszego dnia i tak dalej. I to, co się dzieje rok temu, tu też musimy to jasno powiedzieć, bo często jest tak, że ktoś napisze książkę 5 lat temu, i on idzie według schematu tej książki, ale w międzyczasie na świecie te zębatki, te układanki się zmieniają. I tu mamy właśnie jeden z tych elementów, kiedy zębatka, zapadka wpada w pewne prawidła, w pewną prowadnicę i ona będzie niezmienialna przez najbliższe właśnie 5 czy 10 lat, a to tworzy kolejne. A i tu się nie zgadzam, dlatego że teraz jest okienko właśnie dla Putina, które, znaczy inaczej, czy ono jest, czy nie jest, to historia oceni. Ale on uważa, że jest, że to jest ostatni moment, bo tak, Zełenski ma problemy wewnętrzne, w Polsce zmienił się rząd, Europa nie jest jednoznaczna, Stany Zjednoczone ograniczyły tą pomoc i to jest najlepszy moment, żeby sprzedać ostatnią koszulę, zapewnić sobie od strony Chin finansowanie, dlatego oni pójdą moim zdaniem na każde ustępstwa. Chiny powiedzą, nie wiem,
zdejmujcie. Chciałbyś negocjować z Chinami, mając pistolet przy głowie? Bo Chińczycy, znając ich umiejętności handlowe, to tą koszulę, wiesz, kupią od ciebie za darmo i ty jeszcze dopłacisz do tej koszuli. Kupią, ale to jest, no bo jak teraz tego nie zrobią, to za rok będzie jeszcze gorzej. Tak Putin z takiego założenia wychodzi. A więc teraz przyciśnijmy, wykorzystajmy sytuację, wygrajmy ten konflikt w Ukrainie, zagroźmy Bałtykom, Polsce i wygramy wtedy los na loterii. No bo zobacz, no, kraj trzeciego świata, którym Rosja w tym momencie staje się, może dzięki kunsztowi Putina i szachom 5D, ja wiem jak to brzmi, no ale on tak wchodzisz w satyrę. Okej, przedstawiasz punkt widzenia Putina, myślenia, dobra. Ale on tak myśli, że no bo jak na realia się spojrzy, no trochę jest tak, no gospodarka rosyjska jest porównywalna z gospodarką polską, no to brzmi śmiesznie. No ale jeżeli tak by on brał realia, bo gospodarka jeszcze nie. Nie rozpoczynałby inwazji na Ukrainę, jakby on rozumiał, w którym punkcie oni są. Tak. On uważa, że to jest spadkobierca Związku Sowieckiego, że tutaj jest równorzędny partner w stosunku do Stanów Zjednoczonych, w stosunku do Chin. Dobra, to teraz... Patrzmy na ten chory umysł, tak? A nie patrzmy na realia, tak? No bo jeżeli realia byśmy patrzyli, no to Rosja by nigdy nie rozpoczęła tego konfliktu. A skoro rozpoczęła, to znaczy, że ten umysł trochę inaczej myśli. I trzeba jednak... Tak, okej, ale co on myśli... Zauważ, to nie jest tak, że tylko on tak myśli. Tak. Rosjan, którzy myślą podobnie jak Putin, nie chcę powiedzieć, że jest większość, bo jest mniejszość, ale jest dużo. Słuchaj, dobrze. To, że ktoś opisuje mi, że w rogu siedzi krasnal i pali fajkę, to ja nie pytam, jakiego koloru ma ten krasnal czapkę, tylko mówię, ten krasnal nie istnieje. A jakiego ma? No ja nie wiem, bo nie jestem Putinem. Natomiast to, co się dzieje, Chińczycy... Bo przedstawiamy to, że Chińczycy, nie wiem w sumie co my przedstawiamy, że Chińczycy chcą pomóc Rosji w zwycięstwie z Zachodem, moim zdaniem absolutnie nie. Chińczycy mają wyprzedaż... uważam, że Chińczycy chcą pomóc Rosji w zwycięstwie nad Zachodem. A ja uważam... W interesie Chin. Dobrze, a ja uważam, że Chińczykom przyszedł domokrążca i chce sprzedać wszystko za pół darmo. To też prawda. A Chińczycy ostatnio nie dostali za dobrej wypłaty i mają troszeczkę kredytów do spłaty i taki deal pokupowania różnych rzeczy za pół ceny to jest bardzo fajna sytuacja dla nich, manna z nieba. Natomiast uważam, że dla Chińczyków, którzy mają problemy finansowe, możliwość kupowania za darmo jest fajna, ale możliwość utrzymania Rosji w dłuższym okresie, albo żeby zrobić z tego, tak jak mówisz, land-lease i żeby to było długoterminowe, wcale nie jest takie korzystne. Z tego względu, że owszem, można kupować za pół darmo od tego domokrążcy, ale żeby go wziąć do domu i żywić w razie czego, to nie jest to za dobry pomysł. I to akurat Amerykanie mogą wykorzystać, bo Rosjanie teraz wyglądają troszeczkę jak topiący się człowiek, który wierzga rękoma i nogami i mówią Chińczykom, patrzcie, się topi, weźcie go, uratujcie. A tu można się, można się na tym pośliznąć, bo taki wierzgający topielec może pociągnąć cię na dno. Nie? Inwestycji ze strony Chin, że oni się w coś, do czegoś zobowiązują. No właśnie, bo tu o to chodzi, że Chińczycy będą pomagać, że to nie jest kwestia ideowa i tak dalej, tylko kwestia finansowa. Tu oni pomogą tylko na tyle, żeby z tego wyciągnąć 2-3 razy więcej. W dłuższym okresie to... Ale przy okazji dokuczyć Zachodowi, dokuczyć i uwikłać jednak Amerykanów i Europę w jakiś tam konflikt. I to dla nas jest świetna informacja moim zdaniem, bo trumpistom wytrąca to pewną możliwość dogadania się z Rosjanami i zmusza też Amerykanów do wspierania Ukrainy. Ale
No. Pod warunkiem, że oni to rozumieją. A moim zdaniem oni nie rozumieją tego. I tu jest ten nasz główna różnica, bo ty zakładasz, że to są. Ja wiem, że mają doradców i tak dalej, i to też zgadzam się, że nie wszyscy republikanie to idioci. Jest bardzo dużo rozsądnych tam ludzi. I tutaj mam też nadzieję, że no po prostu rozsądek zwycięży i w styczniu tam będzie i zarówno ta pomoc, i nawet uważam, że republikanie powinni mocniej wspierać Ukrainę, bo to jest bardziej takie republikańskie i właśnie republikanie mówią, że głównym problemem są Chiny, a najlepiej rozprawić się z Chinami na terytorium Rosji. Tylko to rozumienie moim zdaniem musi niestety trochę czasu upłynąć, kiedy trafi do głowy tego Trumpa i zwolenników tego Trumpa, bo im się cały czas jednak wydaje, że ten odwrócony Kissinger to tam jeden telefon i tu Putin mówi tak, oczywiście te wszystkie kontrakty z Chinami to ja tam wyrzucam. Słuchaj, i to jest takie nieporozumienie. Wydaje mi się, że jest taka kwestia. I tu idziemy troszeczkę w nurt komentowania wypowiedzi w gazetach polityków. A przed chwilą powiedzieliśmy, że polityka, zwłaszcza przed wyborami, to jest pewnego rodzaju teatr. I nie wiem, na ile to, co mówią w tym momencie republikanie, którzy chcą ubiegać się o przejęcie władzy, o prezydenturę, bez względu na to, jaki kandydat, jest ich pomysłem na politykę wobec Chin i Rosji. I to jest ten niuans, który wiesz. Tak, tylko że tu popełniają właśnie wszyscy geopolitycy podstawowy błąd. Zakładają, że ludzie, którzy startują, są maszynami. I że są tacy wydarci zupełnie, wiesz, z emocji i z takiej bycia ludźmi. No bo jeżeli będziesz 5-krotnie coś głosił w wyborach, no to łatwiej ci się zidentyfikować z tym, co głosiłeś w wyborach, niż nagle zmienić ten front i powiedzieć, nie, tam... Ja tam nie widzę wśród polityków, żeby po wyborach tak mocno... Okej, jasne. I tu się zgadzamy, tylko wiesz, łatwiej jednak będzie być konsekwentnym niż nie być konsekwentnym. Dlatego ja mam tu pewne obawy. Tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy patrzyli tak typowo racjonalnie i próbowali to odrzeć z tej i przedwyborczej polityki, bo chodzi o to, że wiesz, czasami może być dynamika. No zobaczmy, co Zełenski robi, tak? Zełenski widać, no człowiek zmęczony, człowiek który popełnia coraz więcej błędów, coraz więcej gaf, coraz więcej wypowiedzi nietrafnych. Putin do pewnego momentu też był uważany za bardzo dobrego stratega, a teraz mówimy o gafach i popełnionych błędach. To prawda, no to dobry też przykład. Więc to też jest... Przepraszanie za te jaja ostatnio Putina, no też jakieś takie mega słabe, nie? Jak on car przeprasza za jaja, tak naród, to w ogóle jakieś odpał, nie? No ale Zełenski tak samo, a więc widzimy, że to są tylko ludzie, tak? To nie są maszyny, które mówią, o dobra, no to interes Ukrainy jest tutaj, tak? Interes Rosji jest tutaj, tak? A oni podlegają emocjom, podlegają wpływom, mają słabsze dni, mają lepsze dni, a więc ta dynamika może być różna, tak? Tak, no okej. I w przypadku Amerykanów również, nie? Tak, wydaje mi się, że tak, natomiast pójdźmy tą ścieżką, którą przewiduje, powiedzmy, Putin w swoim umyśle i którą zakłada, że jest jakiś cień szansy, że coś się takiego wydarzy. No i Chiny dają land-lease Rosji, Rosji, a Amerykanie mówią pas. To znaczy pas? No, że przestają, że przestają wspierać i co? Dogadać się z Rosją nie mogą, bo ona już jest powiązana z Chinami. W tym momencie jej nie przeswitchują, prawda? No bo będzie ciężko. Moim zdaniem nie ma szans na przeswitchowanie Rosji. No to co się dzieje? Europa. Co z Europą?
Co z wszystkimi sojusznikami na świecie Amerykanów? Chiny z Rosją. No olbrzymie problemy. No właśnie, problemy, więc, bo mogę sobie, niestety mogę sobie wyobrazić kanclerza Scholza, który podpisuje traktat, który ratuje Europę przed Rosją, traktat pokojowy o wycofaniu, albo może nawet nie o wycofaniu, tak, ale o neutralności gdzieś poszczególnych, nawet nie całej Unii Europejskiej, tylko poszczególnych krajów i o dobrych stosunkach z Rosją. No i wtedy Amerykanie tak, tracą Rosję, tracą Europę, no tak. i tracą twarz na całym świecie. To tak, no. Czyli to w jakimś bloku politycznym amerykańskim, czy mogą sobie na to pozwolić? Bo moim zdaniem absolutnie nie. I to będą rozumieli moment. I demokraci, nie mogli sobie pozwolić wyjść z Afganistanu, jednak wyszli. Nie? Ale Afganistan to jest... Czy na tym zyskali? No stracili, nie? Okay, a więc to nie jest zawsze tak, że tylko są temat Afganistanu... Ale czekaj, bo temat Afganistanu to jest dziura w ziemi. Nie oszukujmy się, tam się nic nie dzieje, nie ma jakichś globalnych interesów. Dla Amerykanów ugrzęźli i trzeba było zerwać ten plaster. Twarz stracili. No okej, zyskali na tym? No nie zyskali. Nie? Wiesz, jeszcze raz mówię, nie traktujmy, bo jakby tak było, to by imperia trwały w nieskończoność i tylko mądre decyzje były podejmowane. Ludzie popełniają błędy. I tu może tak też się zdarzyć, że to, co ty mówisz, czyli te racjonalne, że Amerykanie tak nie mogą sobie pozwolić na wycofanie z Ukrainy, nie mogą sobie pozwolić na wycofanie z Europy Wschodniej, nie mogą porzucić Europy, bo jak zareagują Chiny? No Chiny to odczytają jako słabość, tak? No, taką zachętę. Prawda? Rosja tym bardziej. Więc... Rosja tym bardziej, nie? A tu w tym ale połączeniu... to nie znaczy, że to nie może się wydarzyć. Tak, ale w tym połączeniu, bo jeżeli bierzemy różne prawdopodobieństwa, bo może się wydarzyć to, może się wydarzyć tamto, może czarna dziura też pochłonąć Ziemię za 2 tygodnie i nie będzie Ziemi i nie ma tematu. Zakładając te dwie perspektywy, dla Amerykanów dobrze by było po prostu wspierać tym źródełkiem, które nie jest szeroką rzeką funduszy, bo nie ma co się oszukiwać, biorąc pod uwagę ich budżet obronny, to wsparcie Ukrainy nie jest jakimś dużym budżetem, nie jest to jakaś duża kwota. Można po prostu posadzić Rosję na kolana i te czynniki ekonomiczne widać, co się dzieje, ale dodatkowo wiążąc Chińczyków, którzy też mają swoje problemy gospodarcze i które mówiliśmy, dopiąć można właśnie Chinom rosyjski trochę kamień u szyi, który teraz się tworzy. I też im troszeczkę podkopywać możliwości, bo żeby Chińczycy wspierali Rosję, musieliby mieć też w miarę dobrą sytuację finansową, bo to są koszty, przynajmniej w krótkim okresie. A w tym momencie sami zrobiliśmy raport w zeszłym tygodniu, że z chińskim państwem nie jest tak kolorowo, nie jest może tragicznie, ale ewentualny wysiłek fizyczny, jeżeli dla Amerykanów wysiłkiem fizycznym wsparcie Ukrainy jest za duże, żeby społeczeństwo to utrzymało, chociaż to jest naprawdę mikrosytuacja i 90% tych środków wraca w jakimś tam stopniu do Amerykanów, takie ostatnie gdzieś były badania 80 czy 90%, to dla Chińczyków ten wydatek będzie większy procentowo i większym obciążeniem. Wiesz co, bo wydaje mi się, że zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy będą grali, żeby jak najmniejszym kosztem to zrobić. Bo mogę sobie wyobrazić, że tak, Amerykanie mówią, dobra, nie dajemy pomocy, albo jakąś tam dajemy kroplówkę, jakaś partyzantka na Ukrainie, Rosjanie cały czas się wykrwawiają, mają tą nadzieję, że jednak coś się uda. A już za rogiem, a już za wzgórzem. I tak, już jest bliziutko, już coraz bliżej. To my oddamy jeszcze wszystkie krowy. Tak. I będziemy głodować, ale będzie ziemniaki i bimber, jakoś damy radę. Czyli tak naprawdę wsparcie Chin po prostu wydłuży i moim zdaniem to trochę z przypadku wyjdzie, niż
No bo jeżeli byśmy założyli, że to jest taka polityka, którą Amerykanie tworzą, bo na pewno będą takie opracowania, że oni tak od początku myśleli, moim zdaniem to trochę z przypadku wyjdzie, z różnych, tak wiesz, wypadkowych, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to będzie majstersztyk, tak, no bo coraz mniej nakładów, coraz więcej będą zmuszali na przykład Niemcy, Polskę, inne kraje, zobaczcie, jesteście zagrożeni, nie, budować to zagrożenie i coraz więcej musicie przeznaczać na armię. I zobacz, i teraz narracja, że już wkrótce wojny może być pompowana i ze wschodu, tak, i z za 3 zachodu. lata tu w Polsce, wiesz, nad Wisłą, Warszawa zdobyta, tak. Jakiś tam polski były minister wypowiedzi i tak dalej. Amerykanie, mamy tam problemy, tam Trump, nie? Tylko, że to nie jest kreowane przez Amerykanów. To wyjdzie z przypadku, moim zdaniem, ale wyjdzie, że będą problemy z dostarczaniem tej pomocy. Ta pomoc będzie jakaś dostarczana. Ona cały czas nie będzie wystarczająca, przez co będzie Rosjan będzie trzymała w tej nadziei, żeby licytować wyżej. No to już, tak, jeszcze 500 000 tam tych żołnierzy. Ale Paweł, to przecież tam, coś takiego ja mówię od roku, razem mówimy, czy tu, czy na Twitterze, że to jest gra na, wiesz, tortura 1000 cięć i gotowanie żaby. No jest gotowanie, tylko że wiesz, do tej żaby. pory ktoś tam próbował mówić, że ono jest takie, wiesz, kreowane. Moim zdaniem ono trochę wychodzi z takiego przypadku, z tego, że Unia Europejska jest taka, jaka jest, że w Stanach są akurat teraz wybory, że to, że tamto. Że Putin jest Zobaczymy, taki, jaki co się stanie po wyborach, bo wtedy, no trudno powiedzieć, że to jest trochę z przypadku, no to już wtedy będzie, no bo po wyborach już nie będzie tej nadziei, że można przeswitchować tą Rosję, no bo no nie można, to my wiemy, tak? Tylko jak czytasz te think tanki naprawdę poważne, oni piszą te bzdury, że można tą Rosję skierować przeciwko Chinom. I to dla mnie jest porażające. No i teraz jesteś politykiem, rozumiesz, w Stanach Zjednoczonych. Nie w Polsce. Tak, nie masz własnego zdania, nie oglądasz Kremlinki. Tak. Oglądasz Kremlinki. Dlatego, jeżeli jesteście ze Stanów lub znacie kogoś w Stanach, podeślijcie tam troszeczkę. Napisy po angielsku są, więc... Ale rozumiesz, tak? Nie, i czytasz i mówisz, nie, no to tam wystarczy zadzwonić do Putina, obiecamy im jakimś właśnie lend-lease, obiecamy to, obiecamy tamto, jakieś kontrakty, tutaj kupimy od nich tą ropę, gaz, jakieś tam inne rzeczy, nie? Ale to jest realne. Nie rozumiejąc w ogóle tego wszystkiego. No mają, no oczywiście tak, mają jeden raport ekonomiczny, tak? Mają i mają taki raport takiego z dupy think tanku, który mówi w stylu a la nasi doktorzy, nie? Że tam można przeswitchować, jakieś tam inne rzeczy zrobić, nie? I ty nie wiesz, ty jesteś takim Trumpem i nie wiesz. Wydaje ci się, że jak zadzwonisz, powiesz, jak nie, no to my coś tam zrobimy, nie? Bo my jesteśmy potęgą. Nie rozumiem w ogóle, wiesz, tutaj problemu. No i ciężko się z tobą nie zgodzić jednak. Znaczy... No okej, tak, dobra. Natomiast sytuacja, to co dzisiaj się wydarzyło, jest sytuacją ważną. I dlatego jest ten odcinek zrobiony, gdyż myślę, że będziemy wracać do tej sytuacji jeszcze wielokrotnie w najbliższych miesiącach. Tak, bo Rosja będzie brnęła, będzie brnęła w coraz większą smutę, uzależnienie od Chin, bo nie ma wyboru. A ma nadzieję. I ta nadzieja, ten reżim będzie pchała do tego, to co mówił Dima. Dima mówi różne dziwne rzeczy, ale tutaj powiedział jedną rzecz, że on nie powiedział uzależnienie, wymiana handlowa pomiędzy Rosją a Chinami będzie się zwiększać z roku na rok. Tak. I tutaj się zgadzamy, tylko to będzie wymiana na zasadzie pewnego uzależnienia, czyli sprzedajemy tanio, kupujemy drogo, no bo nie mamy wyboru, bo od zachodu nie możemy kupić,
Więc musimy I ogłaszamy gorzej. sukces. I ogłaszamy sukces. I ogłaszamy sukces, że to jest nasz sukces, że sprzedaliśmy się jak, no nie powiem brzydko. Na wyprzedaży. Gdzie? Tak, na wyprzedaży, tak to nazwijmy. No ale to tak wygląda. W imię czego? No w imię pewnego... W imię trwania. W imię trwania, bo wiesz... Trwania imperium, tak? No, to tak jeżeli twoje życie jest na szali, bo jednak trwania ta imperium, ale i trwania władza, takiego osobistego tak, pewnie, tak? Tak, no to co ci tam 100 000 ton zboża zrobi, No. jak ty sobie wydłużasz życie? Więc wiesz, no to, a że ktoś nie będzie miał tego chleba, ty będziesz miał, więc co cię to obchodzi? Więc to są decyzje, które się łatwo podejmuje. Tak, i jeszcze pamiętajmy, powiązania biznesowe pomiędzy oligarchami rosyjskimi a chińskimi, one będą trwałe. Tak. Trwały na dekady. I ludzie nie też, da się odwrócić. Ludzie też często zapominają o tym, że my często mówimy, że Rosja się osłabia gospodarczo, ludzie biednieją, ale nie wszyscy ludzie. Część ludzi się na tym bogaci. Na każdej wojnie się bogacą i rozwarstwienie społeczne w Rosji się zwiększa. To też badania pokazują. Jest coraz więcej biednych ludzi i może nie więcej bogatych, ale ci bogaci stają się jeszcze bogatsi kosztem właśnie tych biednych. Tak najczęściej w życiu bywa. Dlatego też ten reżim nie ma szans na, przynajmniej na razie, jakieś tam obalenia czy spektakularne akcje, bo ci, którzy mają zarabiać, wciąż zarabiają. Z ich strony być może nie, natomiast też bym aż takiej tezy bo widzimy, jak na przykład afera jajeczna potrafi rosyjskimi mediami zatrząść, a w przyszłym roku, patrząc właśnie na uzależnienie od Chin i oddanie im tej ostatniej koszuli, możemy się spodziewać bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o dostępność towarów, bo towary, które będą eksportowane do Chin, nie będą dostępne w Rosji, co będzie powodować, to jest też bardzo ciekawe. Albo będą bardzo drogie, albo ich po prostu nie będzie. I tu jest ciekawe, czy pojawi się w Rosji sytuacja taka, że ktoś będzie przymierał głodem, bo trzeba wypełnić kontrakt. No ja tak obstawiam. Że zbieramy, mamy pełne wagony, zboża, które jadą i na te wagony już Stalin to przerabiał, tak? To nie jest dzieci. Jakaś nowość dla Rosji, tak? Ten głód i bieda było przerabiane w Rosji, a więc jak gdyby reżim się tego nie boi. Tak? To nie jest tak, że to jest jakaś taka nowość, że tam jesteśmy Polską, Holandią, Francją, tak, nie? Że tu będą jakieś zamieszki. Nie, oni twierdzą, że sobie poradzą z tym. Ale czy sobie poradzą, tego oni nie wiedzą, bo tego nie ma. A my będziemy to obserwować cały czas i zdawać Wam z tego raport. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania lub własne komentarze, napiszcie pod spodem. Prosimy bardzo tych, którzy się opierają przed wciśnięciem klawisza subskrybuj, żeby to zrobili, żebyśmy nie musieli Was znaleźć. Możecie się opierać dalej, tam tylko kliknijcie subskrybuj. Tak, opierajcie się na innych rzeczach, ale u nas dajcie klawisz subskrybuj, bardzo prosimy. I wszystko. Miłego popołudnia życzymy. Miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć.